Wybór formy do czekolady. Do przygotowania czekolady można użyć dwóch rodzajów form. Formy poliwęglanowe mają różne wielkości i różne kształty, są wytrzymałe i jak widzisz twarde. Formy elastyczne są wykonane z silikonu lub miękkiego plastiku, są giętkie i wyginają się w każdą stronę. Moim wyborem są formy poliwęglanowe, ale oczywiście możesz przygotować czekoladę również w formie elastycznej, jednak według mnie jest to mniej wygodne. Temperowanie czekolady. Do przygotowania będzie nam potrzebna czekolada. Rozdzieliłam ją na dwie części. Ja używam czekolady w kaletkach. Używam również masła kakaowego, ale nie jest ono niezbędne. W opisie odcinka masz podane proporcje zarówno z masłem, jak i bez. Czekolada z masłem tworzy cieńsze korpusy, takie bardziej kruche. Większą część czekolady rozpuszczam w mikrofalówce. Możesz to zrobić w inny sposób. Ważne, by podczas podgrzewania do czekolady nie dostały się zanieczyszczenia, w szczególności woda. Ja podgrzewam tutaj większą część czekolady razem z masłem kakaowym. Jeśli go nie używasz, to podgrzewasz wyłącznie tą większą część. Rozpuść czekoladę do temperatury w zakresie 45-50 stopni. Zmierz koniecznie temperaturę i upewnij się, że ma właściwą wartość. Jak widzisz, ma 48 stopni. Obniż temperaturę czekolady do 27 stopni Celsjusza. Obniżenie temperatury nastąpi przez tak zwane zasiewanie, czyli do gorącej czekolady dodajemy odpowiednią ilość czekolady nierozpuszczonej. Następnie mieszamy aż do momentu osiągnięcia temperatury 27 stopni. Mimo że na filmie zobaczysz bardzo przyspieszone kadry, to trwało to dobre kilka minut. Nie jest to szybka czynność. W trakcie mieszania zimne kawałki czekolady będą się rozpuszczały coraz bardziej, a całość będzie gęstniała. Jak widzisz, osiągnęłam odpowiednią temperaturę. Podnieś temperaturę czekolady do 32 stopni Celsjusza. Podgrzałam czekoladę i powinna ona mieć 32 stopnie, ale ponieważ mikrofalówka grzeje punktowo, koniecznie trzeba wymieszać czekoladę przed pomiarem. Jak widzisz, mamy 32 stopnie. Ponieważ zawsze istnieje ryzyko, że jakieś kawałki czekolady się nie rozpuściły, to przelewam ją przez drobne sitko. Czekolada gotowa. Czyszczenie form. Przed zalaniem form należy je odtłuścić. Do tego celu używam spirytusu. Nasączam ręcznik papierowy i dokładnie wycieram formę. Jeśli zrobisz to dobrze, to podczas wycierania powinno być słychać takie delikatne piszczenie przy pocieraniu. To znak, że forma została dobrze wyczyszczona. Zalewanie form czekoladą. Przed zalaniem form sprawdzam temperaturę czekolady. U mnie wynosi ona 32 stopnie i to jest optymalna temperatura. Zalewam czekoladą całą formę do samej góry. Dzięki temu zostanie ona pokryta równą warstwą czekolady. Szpatułką delikatnie rozsuwam czekoladę tak, by znajdowała się wszędzie, również w rogach. Po tym zabiegu zostawiam formę na 30 sekund. I tutaj ważne, im dłużej czekolada będzie leżała w formie, tym grubszy będzie korpus. Czas zależy od wielu czynników, takich jak na przykład temperatura otoczenia, czy temperatura samej czekolady lub rodzaj czekolady. Po tym czasie obracam formę
do góry nogami. Najlepiej zrobić to nad papierem do pieczenia. Wylewam czekoladę i delikatnie trzęsę formą na boki, by pozbyć się ze środka jej nadmiaru. Następnie pozbywam się szpatułą czekolady rozlanej poza zagłębieniami. Tak przygotowaną formę zostawiam w temperaturze pokojowej do zastygnięcia i kiedy korpus będzie już twardy, wkładam formę do lodówki. Możliwe, że zastanawiasz się, a co z tą wylaną czekoladą? Otóż zbieram ją z powrotem do pojemnika. Nie jest to przyjemne i w ogóle praca z czekoladą jest bardzo brudna, ale zastosowanie papieru dużo ułatwia. Można zamiast papieru użyć maty silikonowej. Ja osobiście wolę papier. Po zebraniu mogę czekoladę ponownie podgrzać do temperatury 32 stopni Celsjusza i zalać nią kolejną formę. Ta czekolada zostanie użyta do zalania kolejnych form, w których przygotuję kolejne czekolady. Nadzienie kokosowe z ciastem kataifi. Do przygotowania nadzienia będziesz potrzebować uprażone ciasto kataifi. Możesz kupić gotowe prażone ciasto, bądź kupić ciasto surowe i samodzielnie je uprażyć. Jak można samodzielnie uprażyć surowe ciasto kataifi, dowiesz się w jednym z moich poprzednich odcinków, do którego link znajdziesz w prawym górnym rogu oraz w opisie odcinka. Będziesz potrzebować również białej czekolady i czekoladę należy rozpuścić. Następna rzecz to mus kokosowy, który w takiej normalnej temperaturze pokojowej jest zazwyczaj twardy. W takich kawałkach należy go podgrzać, żeby go upłynnić. Potrzebna będzie nam także pasta migdałowa, mleko w proszku oraz prażone wiórki kokosa. Do prażonego ciasta kataifi dodajemy rozpuszczoną czekoladę. Dodajemy również rozpuszczony mus kokosowy. Dodajemy pastę migdałową i tutaj polecam nie rezygnować z jej dodatku, dlatego że ona pięknie podbija smak kokosa. Wszystko dokładnie mieszamy. Dodajemy wcześniej uprażone wiórki kokosowe i na koniec mleko w proszku. Ja mleko dodaję teraz w dwóch partiach, dlatego że masa jest już na tyle gęsta, że ciężej jest za jednym razem wszystko wmieszać, więc dzielę sobie na dwie części, ale nie ma to większego znaczenia. Równie dobrze możesz wszystko wrzucić za jednym razem i porządnie wymieszać. I tak wygląda gotowe nadzienie, którym będziemy wypełniać nasze czekolady. Napełnianie korpusów nadzieniem. Do schłodzonych korpusów będziemy teraz nakładać nasze nadzienie. Przed nałożeniem należy je wymieszać, a następnie za pomocą małej łyżeczki nakładam nadzienie do środka. Wiem, że wiele osób wlewa po prostu nadzienie, natomiast dla mnie jest to dosyć problematyczne. Zazwyczaj nalewam zbyt dużo i wtedy mam problem z wyciągnięciem, dlatego wolę to robić bardziej precyzyjnie właśnie za pomocą łyżeczki. Bardzo ważnym jest to, by nie nałożyć zbyt dużo nadzienia. Pamiętaj, że na naszym nadzieniu musi jeszcze znaleźć się czekolada, którą zamkniemy nasze korpusy, dlatego zwróć uwagę tutaj na zdjęciu, że mniej więcej 2-3 mm zostawiamy sobie luzu na to, żeby móc tutaj wylać czekoladę zamykającą korpus. W analogiczny sposób wypełniam kolejne korpusy, natomiast po wypełnieniu chowam formy do lodówki po to, żeby nadzienie lekko stężało. Dużo łatwiej jest potem zamknąć czekoladę, jeśli nadzienie nie jest bardzo płynne. Pamiętaj tylko o tym, żeby nie schłodzić za bardzo swoich czekolad, swojego nadzienia, dlatego że jeśli podczas nakładania kolejnej warstwy czekolady, podczas zamykania będzie nadzienie bardzo, bardzo zimne, to wtedy czekolada zbyt szybko nam się zetnie i nieładnie nam się zamknie ten korpus.
Zamykanie form czekoladą. Moje nadzienie jest już twardsze, nie klei się do rąk. I teraz będziemy zamykać korpusy za pomocą worka, do którego wlejemy sobie czekoladę. Obcinam sobie końcówkę worka i nalewam czekoladę na nadzienie. Staram się pokryć nadzienie w miarę równą warstwą czekolady. I dokładnie w ten sam sposób postępuję z wszystkimi, od razu wszystkimi czekoladami, czyli zamykam wszystkie 3 czekolady naraz. Lekko ruszam sobie formą po to, żeby czekolada rozprowadziła się bardzo dobrze po naszym nadzieniu, a następnie za pomocą szpatułki ściągam nadmiar czekolady z naszych form, tak? Bo czekolada powinna być równo z formą. Teraz obracam sobie formę w drugą stronę i powtarzam zabieg ściągania nadmiaru czekolady. I tak zamknięte korpusy chowam z powrotem do lodówki. Po zakończonej pracy zawsze zostaje nam więcej lub mniej czekolady, której już nie użyjemy. Ja tą czekoladę sobie rozpuszczam, następnie rozkładam sobie na papierze do pieczenia i schładzam. Po schłodzeniu, tak jak widzisz, łamię sobie na mniejsze kawałki, następnie zamykam szczelnie i przechowuję w suchym i chłodnym miejscu do kolejnego razu, kiedy będę przygotowywała kolejne czekolady. Wyciąganie czekolad z form. Kiedy czekolada dobrze zastygnie, tutaj jak widzisz, dotykam i jest już dobrze zastygnięta, stukam formą z kilku stron w blat, a następnie obracam. I jeśli czekolada była dobrze zatemperowana, to pięknie wyskoczy. A teraz zobaczymy, jak czekolada wygląda w środku. I zwróćcie uwagę na cienki korpus i piękne nadzienie. Mam nadzieję, że film zachęci Was do samodzielnego wykonania czekolady dubajskiej i do oglądania kolejnych moich odcinków. Pozdrawiam Was słodko.